Targi EICMA w Mediolanie to miejsce, na którym producenci przedstawiają swoje najnowsze modele motocykli. Są to najnowsze konstrukcje lub też reaktywacje już kiedyś produkowanych modeli. I tak właśnie zrobiło Suzuki i przedstawiło nam na targach w zeszłym roku reaktywację Suzuki DRZ4. Oglądajcie! Witamy na kanale Mototalks. Ja mam na imię Andrzej. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji. Mamy tu mnóstwo ciekawego materiału ze świata motoryzacji. A jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, to zostawcie swój kontakt w formularzu w opisie filmu. Chętnie się skontaktujemy z Wami i porozmawiamy o motocyklach. Ale do meritum. Przed Wami premiera. Wspaniały motocykl, tak zwany Dual Sport, czyli Suzuki DRZ. Oczywiście historia DR-ek jest bardzo rozległa, zaczynając od ogromnego singla, czyli tego DR Big, który wszyscy kojarzą. W roku 2000 Suzuki wprowadza model DRZ400, jednocylindrowca małej pojemności, który jest bardzo lekki, bardzo zwinny, bardzo poręczny i to jest cenione przez użytkowników. Praktycznie i amator, i bardziej wymagający użytkownik tym motocyklem ma mnóstwo frajdy w jeździe w terenie, w takim szutrowo-terenowych warunkach. W warunkach oczywiście niezbyt ciężkich, ale jakby tym motocyklem naprawdę dało radę wjechać praktycznie wszędzie. W roku 2024 wprowadzają model Supermoto, który też oczywiście jest bardzo doceniany przez użytkowników motocykli szosowych, motocyklistów takich, którzy bardziej cenią sobie jazdę szybką na torach ciasnych Supermoto, czy jazdę asfaltową. Ale przejdźmy do konkretów. Przed Wami reaktywacja, czyli DRZ4S. Co nowego oraz co starego w tym motocyklu zastaniemy? Przede wszystkim zacznijmy od silnika. Mamy tutaj jednocylindrową jednostkę, oczywiście czterosuwową, czterozaworową DOHC, czyli z wałkiem rozrządu w głowicy. Jednostka ta dość mocno przekonstruowana, ale na bazie tego silnika DRZ-ki 400. Właściwie z tej poprzedniej DRZ-ki to został tylko wał korbowy i cylinder, bo cała reszta została totalnie przekonstruowana. Co mamy nowego? Mamy nowe zawory, mamy nową głowicę, mamy oczywiście nowy wtrysk paliwa, mamy sprzęgło antyhoppingowe, nową skrzynię biegów, no i całą masę elektronicznych dodatków, które mają poprawić pracę tego motocykla. Jeżeli chodzi o silnik, ta modernizacja pozwoliła na spełnianie restrykcyjnych norm emisji spalin, czyli norm Euro 5+, czyli ten motocykl może być oferowany na europejskim rynku i wraca do łask. Możemy go zamówić w salonach Suzuki w Polsce i cieszyć się z użytkowania już niedługo, co prawda bliżej sierpnia 2025, ale na pewno będzie ten motocykl w ofercie. Co do ramy, słuchajcie, to jest też bardzo ciekawa sytuacja. Suzuki skorzystało tutaj z pewnych już sprawdzonych rozwiązań, mianowicie umieścili w ramie zbiornik z olejem, czyli mamy tutaj znowu suchą miskę olejową, mamy tutaj oczywiście bagnet olejowy. Pewnie dla osób, które nie mają doświadczenia serwisowego, będzie utrudniona wymiana oleju, ponieważ na pewno ta procedura nie jest tak prosta, że zrzucamy olej z silnika, wlewamy nowy i po temacie. To trzeba zrobić z jakby odpowiednią wiedzą, żeby niczego nie popsuć. Natomiast rama oczywiście jest stalowa. Według producenta ta rama została wzmocniona, zostały tutaj dołożone jakby elementy, które mają poprawić sztywność tej ramy, więc na pewno będzie ona bardziej wytrzymała. Oczywiście jeżeli chodzi o tył motocykla, to mamy tutaj ten subframe aluminiowy, który jest przykręcany. Dzięki temu ta tylna część jest z możliwością demontażu. Fajne owiewki, nieprzykombinowane, ładny kształt, ale to jest totalnie klasyk związany, jakby składający się z jednego elementu. Zbiornik paliwa, nakładka na ten zbiornik paliwa, w tym miejscu pod spodem zbiornik metalowy. Co do zbiornika paliwa, mega śmiesznie wygląda to rozwiązanie z korkiem wlewu, gdzie jest jakby dostęp kluczykowy, nie zasłonięty żadną klapką, więc jakby to się rozwiązanie stosuje w wielu motocyklach, natomiast zawsze gdzieś tam to jest jakąś klapką schowane. Tutaj jest to taki właśnie klasyczny styl starych motocykli enduro, co jest według mnie naprawdę bardzo fajne. Przechodząc do elektroniki tego motocykla, tutaj rozbudowane zostało to dość mocno. Oczywiście Suzuki zastosowało wszystkie swoje systemy dostępne aktualnie, czyli możliwość zmiany trybów jazdy charakteryzujące się jakby mocą. Mamy tryby ABC,
który każdy jest oczywiście stopniowany w zależności od umiejętności. Mamy kontrolę trakcji w 3 poziomach, którą możemy sobie zmieniać. Mamy również oczywiście jakby tą opcję Gravel, która łączy pewne cechy kontroli trakcji oraz charakterystyki pracy silnika, tak aby na drogach szutrowych, na piaskach, abyśmy się, niedoświadczeni kierowcy, żeby czuli się pewni, żeby mogli spokojnie wykręcić gaz do końca, nie zakopią się tym motocyklem. Elektronika będzie pilnowała, żeby ten motocykl szedł tym momentem obrotowym spokojnie, ale do przodu. Więc to też jest bardzo fajna opcja dla osób początkujących lub też nawet w jakiś tam sposób doświadczonych. Oczywiście systemy takie jak kontrola trakcji czy ABS, to wszystko możemy sobie wyłączać. Oczywiście jest też możliwość wyłączenia ABS-u na koło tylne, aby on działał tylko i wyłącznie na koło przednie. System ułatwionego startu Suzuki, to co Suzuki bardzo lubi, czyli wciskamy sobie guziczek raz i on kręci do momentu, aż odpali. Oczywiście, jeżeli chodzi o wyświetlacz, tutaj troszkę poszli klasykiem, zachowali wyświetlacz czarno-biały. Chyba bardzo podobny wyświetlacz zastosowany jest w modelach 125, w GSX-erze, czy w czy w GSX R125, czy GSX-S 125. Więc prostota, klasyk, no i według mnie do tego prostego motocykla to naprawdę bardzo fajnie pasuje. Oczywiście światła LEDowe, fajna soczewka, taki cyklop jak w MT9, kiedyś stosowany troszkę ładniej, estetycznie, może to jest obudowane. Fajny plastron z tą jakby wycięciem i bardzo oczywiście dobra jakość plastików. Elementy bardzo elastyczne, bardzo odporne na zgniecenia i na wyginanie, więc jest to taki fajna rzecz w lesie, jeżeli się tym motocyklem wywrócimy. Zawieszenie. Jeżeli chodzi o zawias przedni, tutaj mamy przód i tył, mamy kajabę. Zawieszenie przednie, mamy tutaj regulację tłumienia, więc tutaj tylko i wyłącznie tłumienie sobie regulujemy w górnej części. Skok zawieszenia to jest 28 cm, natomiast jeżeli chodzi o tył, to jest prawie 30 cm, więc tutaj mamy naprawdę bardzo fajne skoki, bardzo dobrze to zawieszenie, jeszcze nie wiemy, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze wybierać. Zakres tej pracy tego zawieszenia jest naprawdę bardzo dobry. Jeżeli chodzi o tylne zawieszenie, tutaj również tłumienie jest z możliwością regulacji. Prześwit tego motocykla to 30 cm. Dla jakby ochrony spodu Suzuki zainstalowało tutaj aluminiową płytę, więc tutaj oczywiście ta część silnika jest chroniona przed kamieniami, przed jakimiś uderzeniami od spodu. Co do wysokości tego motocykla, tu mamy kanapę ponad 90 cm, a właściwie 92 cm. Natomiast oczywiście z uwagi na dość duży skok zawieszenia, jak to zwykle mają motocykle miękkie, motocykle enduro, ta wysokość nie przeraża. Przy moim wzroście 172 cm, oczywiście jedna noga pięta w górze, dwie nogi, słuchajcie, daje radę oczywiście tutaj na palcach, ale to jakby do jazdy enduro w zupełności wystarcza, więc to jak najbardziej jest akceptowalne i absolutnie nie przeraża. Co do tych cech motocykli takich adventurowych, podesty nie są jakieś może ogromne, ale mają możliwość wywalenia gumy, co zwiększa przyczepność tych właśnie podestów. Słuchajcie, no i oczywiście koła są dętkowe, koła mają 21 cali z przodu i 18 cali z tyłu. Opony są takie dualowe, natomiast są to opony marki IRC, więc żaden tam jakiś markowy Dunlop, ale są to opony, które mają się sprawdzać bardzo dobrze, mają być na tyle uniwersalne, że sprawdzają się i na asfalcie, i w szutrach. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał po piaskach polatać, ten sobie te opony wymieni na takie, jak lubi. Słuchajcie, to, co dla mnie jest osobiście najważniejsze w tym motocyklu, to patrząc na numer ramy, widzę, że jest J z przodu, czyli nie jest to Malezja, nie jest to Tajlandia, nie jest to produkcja w jakiś sposób rodzima z krajów tańszych produkcyjnie, a jest to Japonia, więc fajnie, bo ten motocykl jest produkowany w Japonii, więc mamy tutaj ten charakter DR-ki zachowany i tą jakość wykonania na pewno będziemy mieli bardzo wysoką. Co do według mnie przeznaczenia tego motocykla, trochę liczyliśmy na to, że będzie to konkurencja dla Hondy CRF 300. Fajnie, bo mocniejszy silnik, jakby bardziej dynamiczna konstrukcja, lepsze zawieszenie, ale też ten motocykl cenowo będzie jednak uplasowany trochę wyżej. Tutaj cena będzie podchodziła
Będzie trójeczka z przodu, ale na tym górnym limicie, czyli te jakieś 39 000, więc spodziewałem się tutaj może większej konkurencji dla Hondy. Niestety, no Honda ma proste elementy, proste rozwiązania, dość prosty silnik i ktoś, kto chce jeździć szybciej, no to na pewno w tym motocyklu musi wymienić wszystko. Tu natomiast mamy bardzo dużo w podstawie od fajnego silnika przez świetne zawieszenie do bardzo dobrej elektroniki. Nie wiem, czy wspomniałem o mocy tego silnika. Silnik generuje 39 koni mechanicznych. Taki zestaw waży 151 kg, więc są to bardzo fajne proporcje, bardzo fajne parametry. Tym motocyklem możemy pojechać na każdy TED i będziemy się czuli bardzo, bardzo pewnie. Także słuchajcie, tyle co do takiej szybkiej pierwszej prezentacji. Na pewno jak już motocykle będą dostępne, to chętnie zrobimy test drogowy, może test szutrowy i co nieco więcej o tym motocyklu opowiemy z praktyki. Póki co to tyle. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Będziemy tam mówić o wersji Supermoto. Do zobaczenia.